Grzyby, które jesienią zbieramy w lasach, to owocniki grzybów mikoryzowych. Określone gatunki grzybów znajdziemy tylko pod niektórymi drzewami. I tak na przykład pod świerkami można spotkać borowika szlachetnego, w lasach brzozowych występują koźlarze, natomiast podgrzybki najczęściej pod świerkiem i sosnami. Do uprawy podgrzybka we własnym ogrodzie potrzebna jest grzybnia oraz zarodniki, które możesz zabrać ze sobą podczas zbierania grzybów w lesie. Przydadzą się także tak zwane obierki z grzybów, czyli obrane nóżki, korzonki, odcięte kapelusze. Grzyby potrzebne do aplikacji grzybni powinny być w pełni rozwinięte i dojrzałe, tak aby zawierały zarówno zarodniki z kapelusza, jak i grzybnię z trzonu. Podgrzybek w środowisku naturalnym rośnie w lasach iglastych i mieszanych, a najczęściej spotykany jest pod sosną pospolitą i świerkiem pospolitym. W ogrodach zatem najlepiej mikoryzę z podgrzybkiem aplikować pod te gatunki drzew. Grzybnię podgrzybka wraz z zarodnikami rozdrabniamy i mieszamy z 5 litrami torfu, najlepiej torf włóknisty, 1 litrem węgla drzewnego. Zamiast węgla drzewnego można użyć popiołu z ogniska lub kominka, gdzie było palone tylko drewnem. Dla polepszenia parametrów gleby dodajemy dodatkowo pół litra gipsu oraz pół litra wermikulitu lub perlitu. Do całości dodatkowo dodaj drożdże i cukier stanowiące pożywkę i stymulator dla grzybni. Kostkę drożdży świeżych rozpuść w szklance ciepłej wody, dodaj 3 łyżki cukru i 3 łyżki mąki. Wymieszaj i odstaw na godzinę, po czym dodaj do grzybów. Cukier to źródło pożywienia dla drożdży, natomiast mąka dla grzybów. Cukier dodatkowo jest stymulatorem wzrostu dla grzybni. Badania przeprowadzone przez naukowców z Irackiego Dziennika Nauk Rolniczych w 2013 roku wykazały wzrost plonu boczniaka po dodaniu drożdży o 50%. Wyniki wykazały, że plon oraz wydajność biologiczna rosły wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu drożdżowego. Całość zalewamy wiadrem wody i odstawiamy na 2-3 tygodnie na dworzu, przykryte szmatką. Pamiętaj, aby woda nie była chlorowana. Musi mieć dostęp do tlenu. Każdy gatunek podgrzybka ma swoje unikalne cechy, które pozwalają na jego identyfikację w terenie, a także wymagania do uprawy. W Polsce podgrzybki można znaleźć w wielu regionach, jednak najbardziej obficie występują w lasach iglastych i mieszanych. Szczególnie popularne są w borach sosnowych, gdzie gleba jest kwaśna i dobrze przepuszczalna. W takich miejscach można spotkać różne odmiany podgrzybków, w tym podgrzybka białego, który jest mniej znany, ale równie smaczny jak inne gatunki. Sezon na podgrzybki w Polsce rozpoczyna się zazwyczaj pod koniec lata i trwa przez całą jesień. Najlepszym czasem na zbieranie tych grzybów jest wrzesień i październik, kiedy warunki wilgoci są najbardziej sprzyjające, ale zdarzają się wysypy w listopadzie. Podgrzybek zajączek najczęściej wyrasta od lata do jesieni w lasach liściastych i iglastych. Rośnie pod sosną, bukiem, dębem czy leszczyną. Występujący w lasach iglastych i liściastych w zaroślach, rzadziej w parkach tworzy mikoryzę głównie z dębami, rzadziej z innymi liściastymi drzewami, np. grabami lub bukami, a w krajach śródziemnomorskich również z kasztanem jadalnym. Podgrzybek zajączek jest grzybem szeroko rozpowszechnionym na terenie całej Polski. Jego naturalnym środowiskiem są przede wszystkim lasy liściaste i mieszane, choć nie stroni też od lasów iglastych. Można go spotkać zarówno na glebach gliniastych, jak i żwirowych, choć najlepiej rośnie na umiarkowanie wilgotnych, lekko kwasowych podłożach. Suchopodgrzybek złotopory, inaczej podgrzybek złotopory, jest pospolity na całej półkuli północnej w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce jest bardzo pospolity. Występuje w lasach iglastych i liściastych, rośnie na ziemi pod bukiem, sosną zwyczajną, dębem szkarłatnym, dębem bezszypułkowym, dębem szypułkowym. Owocniki pojawiają się od czerwca do listopada. Podgrzybek brunatny rośnie w lasach iglastych i mieszanych, czasami tuż przy pniakach, często w mchu. Najczęściej spotykany jest pod sosną zwyczajną i świerkiem pospolitym. Tworzy owocniki od lata do późnej jesieni. Podgrzybek brunatny to popularny grzyb w polskich lasach. Lubi lasy iglaste, tereny z dala od ścieżek i polany otoczone sosnami. Najlepszy czas na zbieranie to sierpień-listopad, szczególnie wrzesień i październik. Warto szukać go po deszczach w umiarkowanie wilgotnych warunkach na miękkiej leśnej ściółce. Podgrzybek nie rośnie na suchych, piaszczystych terenach ani mocno podmokłych miejscach. Mniej znane podgrzybki to np. suchopodgrzybek obciętozarodnikowy, który rośnie w lasach liściastych i mieszanych na ziemi, szczególnie pod dębami, grabami i sosnami. Suchopodgrzybek opruszony rośnie w różnego typu lasach iglastych i liściastych. Owocniki pojawiają się od września do listopada, najobficiej po ochłodzeniu. Podgrzybek grubosiatkowany, podgrzybek żebrowany, występuje tylko w Europie. Brak go w Skandynawii, ale jest na Islandii.
Rośnie głównie w górskich lasach iglastych oraz pod bukami, szczególnie na glebach piaszczystych. Parkogrzybek czerwonawy występuje w Europie i Ameryce Północnej, gdzie prawdopodobnie został zawleczony wraz z sadzonkami drzew z Europy. Wszędzie jest rzadki, w Polsce niezbyt częsty, występuje od lipca do września w lasach liściastych pod dębami i lipami. Pięknogrzybek brzoskwiniowy, w Polsce gatunek bardzo rzadki. W literaturze mikologicznej podano tylko 2 jego stanowiska, w Janowie Lubelskim i Kuźnicy Białostockiej. Znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów polskich. Jego siedlisko to cieniste, ciepłe lasy liściaste, głównie pod dębami. Występuje od czerwca do października. Piaskowiec kasztanowaty, podgrzybek kasztanowaty, w Polsce rzadki, znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów polskich. Występuje w lasach liściastych, głównie pod dębami na piaszczystych gruntach, unika gleb wapiennych. Owocniki wytwarza od lipca do października. Zatem kolejnym etapem jest aplikacja pod odpowiednim drzewem. Najlepiej jeśli będą to drzewa stosunkowo młode, od 5 do 10 lat. Grzybnię wlewamy tak, aby dostała się ona bezpośrednio na korzenie drzewa. Wokół pnia drzew wykopać należy kilka niewielkich otworów. Pod duże drzewa o rozległym systemie korzeniowym można zastosować kilka dawek. Po podaniu preparatu dołki zasypujemy i obficie podlewamy. Przy grzybach jadalnych leśnych najlepiej stosować aplikację w okresach, gdy gleba jest mokra i gdy temperatura podłoża przekracza 10 stopni Celsjusza. Idealne warunki panują wiosną i jesienią. Dla powodzenia uprawy potrzebne są minimum 3 drzewa z danego gatunku dla konkretnego rodzaju grzyba, z którymi strzępki grzybni będą mogły wyjść w mikoryzę. Im więcej drzewek, tym większa szansa uzyskania owocnika grzyba. Kolejno należy wsypać około pół litra wcześniej przygotowanego substratu z grzybami, przysypać 5 cm warstwą ziemi, wokół drzewa w odległości od 50 cm do 5 m, wykop dołki o głębokości 15 cm i średnicy około 40 cm. Im większa średnica pnia drzewa, tym dalej możemy kopać dołki. Optymalna będzie odległość licząc 10 średnic pnia drzewa. Korzenie drzewa osiągają dwukrotność korony samego drzewa. Do dołków nasyp ziemi ogrodniczej z torfem, najlepiej odkwaszonym, lub ziemi z lasu, jeśli takową posiadasz. Miejsce aplikowania grzybni najlepiej ściółkować korą, igliwiem czy liśćmi z lasu, co jakiś czas można podlewać niedużą ilością wody, zwłaszcza jeśli przez 2 tygodnie nie było opadów atmosferycznych. Pierwsze grzyby mogą się pojawić po 2-3 latach od momentu szczepienia. Najlepsza pora na taki wysiew to taka jak w naturze, czyli jeśli mamy aktualnie wysyp podgrzybka w lesie przypadający na wrzesień, październik, listopad, robimy to właśnie w tym miesiącu. Panują wówczas optymalne warunki, które zagwarantują przeżycie i rozwój grzybni. Jeśli w danym miesiącu grzyby rozsiewają swoje zarodniki spod kapeluszy, to będzie to najlepsza pora. Jeśli opady są małe, dodatkowo nowo zaszczepione grzybnią miejsce należy regularnie podlewać wodą. Aby grzybnia w Twoim ogrodzie zachowała się i nie wyschła, należy kontrolować wilgotność gleby. Podlewać ją, a także dokarmiać grzybnię wodę z cukrem. Dajemy 10 g cukru na 10 litrów wody.